I have experienced bullying 2 times, in primary school and in secondary school. In the first case, the worst thing was that my bully probably did it just because she was bored. She didn't even know me. She did it because I was around. The second worst thing was that one person knew that in that toilet, where all of this has started, something bad was happening, but she didn't tell anyone who could possibly help me. Anyone. I was 8. Okay, so what is bullying? Do you know any definition of it? No, I don't really know. Znaczy, nie potrafię nawet tego ująć słowa, to chyba jest jasne dla każdego, nie wiem. No to jest znęcanie się w internecie? To nie to? No znęcanie się to jest takie jakby no nie wiem jakby to wytłumaczyć, ale wiem o co chodzi, że jakby prześladowanie trochę jakby tej osoby, tak. Tak jakby... Kurczę, ciężko jest tak powiedzieć. To jest po prostu robienie komuś jakby krzywdy, może w psychiczny sposób, coś takiego. Złe traktowanie osób w sposób fizyczny albo psychiczny. Fizyczny poprzez bicie, a psychiczny to źle odzywają się do tej osoby, przez co ta osoba się źle czuje, potem popada w depresję i się zamyka w sobie. No wywieranie na kimś jakiegoś wpływu negatywnego i on się źle czuje przy tym. No depresja, samookaleczanie, nawet czasami samobójstwo. Skutki mogą być na pewno na całe życie dla takiej osoby. Nie wiem, może być zamknięta w sobie, może nie podejmować pewnych wyzwań, coś takiego. Także skutki na pewno mogą być poważne, wbrew temu, co pewnie niektórzy myślą. Na pewno depresja, załamanie psychiczne. Dla tej osoby, która jest ofiarą tego bullyingu, to na przykład jest zaniżona samoocena, co doprowadzi do depresji i jakichś innych zaburzeń psychicznych. I guess you start to see a problem in yourself that you couldn't see before, and you didn't see it before. So I guess this is bad because you start to lose your confidence. Jeżeli jesteśmy ofiarą mobbingu i z różnych powodów uda nam się wyjść z tego obronną ręką, bo pomoże w tym szkoła, pomogą rodzice, pomogą różne instytucje wspierające szkołę i rodzinę, jak między innymi na przykład sąd, policja, czy różne stowarzyszenia działające na rzecz ofiar prześladowań, to często mamy do czynienia z takim mechanizmem, gdzie ofiara staje się przyszłym katem podobnych sobie ofiar, ponieważ w ten sposób ona rekompensuje sobie tą traumę, którą przeżyła, uznając, że teraz ona może tą traumę odreagować i uprawiać agresję wobec tych, którzy są słabsi i wchodzić w relacje i w koalicję z osobami, które też są sprawcami, po to, żeby też oczywiście poczuć się w tej grupie zaakceptowanym. Więc krótko rzecz ujmując, ta przemoc rodzi kolejną przemoc.
Tak, byłem, że tak powiem, tak nawet nie świadkiem, tylko doświadczyłem znęcania się, a następnie jak podrosłem w podstawówce i stałem się największym dzieciakiem w podstawówce, to niestety trochę się odgrywałem na reszcie. Ale nie w postaci fizycznej, tylko właśnie tak gnębiąc ich słownie. Ale no, wyrosłem z tego. Szkoła, typowa sytuacja w szkole. Jak się te gimnazja, o których teraz jest głośno na przykład, no to wiadomo, przychodzi się tam z podstawówki, są ludzie starsi, tak. No a szkoła to jest jednak u nas przynajmniej jeszcze trochę taka dżungla. Każdy, tym bardziej dziecko chce jakby swoją pozycję jakąś zbudować, więc na pewno się to zdarza. No i też tego doświadczałem. Styczność? No, tak, miałem jednego chłopaka. Gdzieś tam u siebie w miejscowości, który ogólnie chodził z rodziny, gdzie rodzice byli alkoholikami. No i sam, żeby tam jakoś o siebie zadbać, on chciał osiągnąć po prostu w życiu coś więcej. No ale często było tak, że nie wiem, chodził głodny, brudny, podarty, w podartych ciuchach i tak dalej, musiał nie wiem, na przykład coś ukraść czasami, coś takiego. No i wiadomo, że jego wygląd nie do końca przypasowywał reszcie rówieśników. No i przez to był gdzieś tam właśnie poniżany, niejednokrotnie bity, ale ostatecznie sobie w miarę poradził. Ja w 4. klasie miałam, że mnie wyzywali niektórzy z klasy, ale ta Malwina mi właśnie pomogła trochę z tym wyjść. Tak. W sensie, no to się tak naprawdę dzieje wokół nas, nie? Tylko trzeba to też ujrzeć. Czy w związkach znajomych, czy w jakichś relacjach, czy w pracy, czy coś, to tak, no słyszałem o tym takim i czasem jak mogłem to reagowałem, czasem słyszałem jakby po tym już się przeszłem, że wiedziałem, że ktoś miał taką sytuację w życiu. Raczej postronnie, ale ja byłam po prostu w takiej sytuacji, że pomagałam tej osobie, która była ofiarą tego. No w szkole nie raz i na swoim przykładzie i na innych, natomiast nigdy nie spotkałem się z takim, żeby to faktycznie było coś takiego bardzo złego, że ktoś mógłby sobie z tym nie poradzić. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. No tak. Ja widziałem. Znaczy, no, też widziałem. Bo każdy wiedział w szkole, ktoś kogoś tam męczy. Let me think a little bit. If I have been bullied. Yeah, I mean, I'm a little short, and then when I was a kid, this is funny. In Brazil, I live in Brazil. So my other friends in school, they used to be thinner than me, and I started to grow up a little faster than the other girls. So I was mocked by that. So yeah, but after everything turns out fine. Yeah. Because I'm too fair compared to my country's people. Yeah, they're like, they call me like, what did they call me? Let's say in English. It's like weird, you know, like someone who's very weird. Zmiana w tym względzie tak naprawdę zaczyna się od każdego z nas, czyli od naszego indywidualnego życia. Inaczej jeszcze możemy powiedzieć, że to my musimy być tak zwanym przyzwoitym człowiekiem. Co to oznacza w dniu codziennym, czyli na przykład, jeżeli widzimy, że z naszego kolegi lub koleżanki ktoś śmieje się w klasie i kiedy ta osoba odpowiada na forum klasy, moberzy i sprawcy przemocy zaczynają się śmiać i pokazywać go palcami, no musimy mieć odwagę, żeby wstać i powiedzieć, że to jest mobbing, że to jest prześladowanie, że to jest przemoc. Ponieważ jest bardzo ważnym elementem w uświadomieniu sobie, czym jest bullying bądź mobbing, bądź każde prześladowanie, jest to, że nawet jeżeli dzisiaj nie jesteśmy ofiarą, to niestety sprawcy przemocy w każdej chwili mogą się przerzucić na kogokolwiek ze swojego otoczenia. Więc nawet jeżeli dzisiaj jestem świadkiem, jutro mogę być ofiarą. Mało tego, oczywiście też mogę być ze świadka ofiary, też stać się katem.
więc od żadnej z tych ról nie jestem wolna ani wolny. I zmiany nikt nie dokona za mnie, jeżeli ja tego nie zrobię sama i sam, będąc osobą odważną, mając tą odwagę cywilną w obronie innych, słabszych i w nazywaniu rzeczy po imieniu.